Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj temat mikroplastiku, ponieważ pytaliście mnie również o mikroplastik, co z tym tutaj fantem zrobić, ponieważ jest wszechobecny. Niestety rzeczywiście jest wszechobecny. Są już różnego rodzaju badania robione. Tutaj w tym badaniu wzięto próbki od 22 ludzi, których po prostu przebadano krew. Żeby to przebadać, użyto specjalnie całkowicie metalowych igieł oraz szklanych szczykawek, żeby już dodatkowo nie narażać tą krew na jakieś dodatkowe skażenie mikroplastikiem. A teraz pomyślmy sobie jeszcze tak na marginesie, większość przeróżnych przecież sprzętów, które są szczykawki i tak dalej, są właśnie plastikowe. A tutaj wzięto szklane, żeby nie skazić krwi, także no dobra, resztę sobie domyślcie sami, czemu są te plastikowe też używane. To już tak na marginesie. Jednak co wyszło w tym badaniu? Wyszło, że u 17 ludzi z tych 22 wykryto mikroplastik w krwi. Co to oznacza? Ten mikroplastik po prostu przemierza cały czas w naszym organizmie. Wykryto go również nawet u dzieci, co tą sytuację jeszcze bardziej robi niekorzystną. Ponieważ w badaniach innych w laboratorium pokazano, że mikroplastik uszkadza bardzo poważnie komórki naszego ciała, kiedy się znajduje w naszym ciele. Niestety u większości ludzi już jest mikroplastik, głównie przez picie z plastikowych butelek, ponieważ był to wykryty tutaj plastik tak zwany PET, ale również znajdowano plastik, który poliuretan chyba się nazywał, który również jest stosowany do pakowania żywności. Wiecie, dzisiaj mamy żywność na gotowca tak zwanego, gotową w plastikowych pudełeczkach, którą wystarczy tylko sobie odgrzać. Większość ludzi nawet tego nie wyciąga, a jeszcze gorzej, bo większość ludzi to kupuje, bo nie ma czasu sobie samemu ugotować. Więc po prostu co? Wcinamy wszyscy ten plastik. Jednak większym problemem jest plastik, który znajduje się w wodzie, ponieważ wodę pijemy wszyscy. I ten plastik, mikroplastik jest w tej wodzie niestety już wszechobecny. Praktycznie, że wszędzie jest ten mikroplastik, bo on się rozprzestrzenił po całym świecie. Oceany są pełne plastiku, tworzą się nawet ogromne wyspy tego plastiku. Dodatkowo producenci bardzo często stosowali mikroplastik do różnego rodzaju produktów do czyszczenia, na przykład wanny, zlewów i tak dalej. Były takie specjalne małe kuleczki, ledwie co widzialne, właśnie plastiku, po to, żeby to lepiej czyścić. Mało tego, był używany również w pastach do zębów. Nie wiem, czy już z tego do końca zrezygnowano, bo coś słyszałem, że miało to zostać wycofane właśnie ze względu na zwiększanie się mikroplastiku w środowisku. Ale czy tak już do końca jest, tego jeszcze Wam nie powiem, ale był też i w pastach do zębów, po to, żeby lepiej czyścić sobie zęby, no to Ci dali kawałeczki plastiku do pasty do zębów, żebyś miał ładne, piękne, białe ząbki. Ile ludzi to połkło dodatkowo? Tego nie wiemy. Ile dzieci to połkło? Tego też nie wiemy. Jednak co wiemy, że on jest bardzo mocno wszechobecny. Z niektórych badań wynika, że mikroplastik może mocno reagować z naszymi krwinkami czerwonymi, przez co będzie hamować jak gdyby odbiór tlenu przez nie, co może prowadzić niestety do niedotlenienia organizmu na dłuższą metę, bo krwinki czerwone nie będą w stanie dostarczać odpowiedniej ilości tlenu do naszych komórek. Dodatkowo znaleziono również mikroplastik w łożysku matki, czyli po prostu, wiecie, jest noworodek, znaczy dziecko, które jest w brzuchu u kobiety i przez to łożysko ono dostaje tam krew, pożywienie i tak dalej, też oczyszcza się przez to i ten mikroplastik wchodzi po prostu już do tego płodu, co oznacza, że dzieci, które się rodzą, będą już niestety miały nadmiar mikroplastiku po prostu w swoim organizmie, bo to cały czas po prostu przechodzi z matki na dziecko, tak jak i większość innych toksyn, które również bardzo często matka nosi, o czym kiedyś robiłem Wam osobny film, że należy się zawsze przed ciążą oczyszczać, a nie w trakcie, bo to już jest za późno, tylko zawsze przed, dużo przed. W ogóle przed całym planowaniem tego wszystkiego już powinno się zrobić oczyszczanie organizmu. Teraz co z tym mikroplastikiem zrobić, żeby go po prostu nie spożywać? Przede wszystkim nie kupować wody w plastikowych butelkach.
nie kupować jedzenia w plastikowych opakowaniach, które było tam ciepłe do tego wkładane, na przykład dania gotowe różnego rodzaju, nie odgrzewać nigdy w plastiku. Również w tych plastikowych torebkach, jak mamy ryż, czy kaszę, czy cokolwiek, największy błąd, jaki możecie zrobić, żeby to w tym gotować. To zawsze trzeba z tego wyciągnąć. Ja wiem, że to jest wygodne, mieć to w takim woreczku i ładnie to sobie wyciągnąć, ale będziecie niestety wcinać mikroplastik, jak tak zrobicie, bo to się po prostu w tych temperaturach wytrąca. Także unikać tego wszystkiego. Gotować samemu ze świeżych, różnych składników w domu. Z wodą jest oczywiście problem, bo woda, no wszędzie możemy spotkać mikroplastik, nawet w tej wodzie z wodociągów, w butelkach, no to wiadomo, że on tam będzie na 100%, nawet i w tych szklanych może być. Dlaczego? Ponieważ jeżeli odkręcicie sobie, to na wieczku, tak, na wieczku u góry, na tym kapsle, który jest na szklanej butelce, też jest plastik. Bo nie ma takiego bezpośredniego, żeby zamknąć na samym blachę, żeby zrobić kontakt. Zawsze jest tam dodany plastik. Nawet i w tych takich zwykłych, otwieranych na kapsle też znajdziecie plastik w środku. Także niestety nie da się tego całkowicie uniknąć. Jedynym rozwiązaniem, które ja znam na ten moment, to jest właśnie porządny filtr wody, żeby mógł wam ten mikroplastik też usunąć z wody. To jest, moi drodzy, nasz filtr wody, któremu po prostu my bardzo mocno ufamy i z którego już dłuższy czas tutaj korzystamy. Cały czas jest wszystko mega super z nim, super to działa. Posiada on dwa filtry w środku wbudowane, które są w stanie wyłapać tutaj właśnie mikroplastik, różnego rodzaju medykamenty, glifosat potrafią wyłapać z wody, pestycydy, herbycydy, metale ciężkie i wszelkiego rodzaju inne świństwa, które się w wodzie znajdują, a nie powinny się tam znajdować. Kiedy filtr jest włączony, bardzo prosto można go uruchomić, wystarczy na tą kłódeczkę tutaj nacisnąć. Następnie mamy ustawioną ilość wody, tutaj można sobie zmieniać. Mamy 300, 500, 750, 180, 300 ml. Naciskamy tą kropelkę, leci nam woda, temperaturę mamy wybraną temperaturę pokojową, czyli taka jak jest teraz. I woda sobie po prostu leci. Możemy oczywiście zmieniać jeszcze temperaturę wody, to wam zaraz też pokażę, bo można tego filtra używać również jako czynnika. Możemy też zastopować w każdym momencie. Jeżeli mamy już pełną szklaneczkę, czy czego używamy, możemy to zastopować. Wystarczy wtedy nacisnąć jeszcze raz na kropelkę, zmieniając sobie temperaturę. Tutaj TP mamy 100 stopni, mamy 85, mamy 70, mamy 55 stopni i mamy temperaturę otoczenia, czyli pokojową, w tym momencie u mnie akurat 25 stopni, także to też można sobie tutaj po prostu wszystko wybierać. Dodatkowo filtr posiada jeszcze miernik wbudowany, tutaj widzicie TDS, jest na S, czyli super. Gdyby już się filtry kończyły, u mnie mają już prawie rok i są mocno używane, bo praktycznie takie 10 litrów wody dziennie jest filtrowane, niekiedy nawet więcej. No to po prostu tutaj będzie się zmieniać. To się zmieni wtedy z S na bodajże chyba B. Jeszcze jest jedna G. Jak będziecie widzieć, że coś się zmienia, to oznacza, że trzeba wymienić filtry w tym urządzeniu. Wymiana filtrów jest dziecinnie prosta. To pokazywałem w pierwszym filmie. Zalinkuję wam go w opisie tego filmu. Ten pierwszy bardzo obszerny film, gdzie to wszystko wam idealnie tłumaczyłem, bo to naprawdę jest dziecinnie proste. Każdy sobie z tym poradzi, żeby te filtry wymienić. I tutaj po prostu wlewamy wodę. Zawsze kiedy ona się zużyje, zostanie nam taka malutka resztówka z drugiej strony, ponieważ tutaj jest z tej strony bierze, z drugiej strony zostanie malutka resztówka. Tą wodę wylewamy, ponieważ tam się zbierają wszelkiego rodzaju toksyny, które po prostu z tej wody są wyfiltrowane i można nalać nowej i wtedy wszystko ładnie, pięknie śmiga. Także moi drodzy, to jest filtr, któremu my już zaufaliśmy i z którego korzystamy cały czas. On jest też i mobilny, ponieważ można go ze sobą zabierać. My jak gdzieś idziemy, to go ze sobą zabieramy, żeby po prostu można było wody korzystać. Oczywiście nie jak jedziemy do zakupy, do sklepu, bo to nie ma sensu, ale jak jedziemy gdzieś po jakieś dłuższe trasy, to wtedy po prostu zabieramy ten filtr ze sobą.
I dzięki temu filtrowi jesteśmy pewni, że wyeliminowaliśmy właśnie jedną z największych źródeł toksyn, które po prostu są, a jest nim woda. Bo dzisiejsza woda już nie jest taka czysta, jakby powinna być i praktycznie na całej Ziemi już nie ma idealnie czystej wody, bo wszystkie toksyny przenoszą się również z powietrzem, co pokazało również badanie lodu z Antarktydy, który również już zawiera masę przeróżnych toksyn, nawet i glifosat znaleziono tam, gdzie tam nie ma pól uprawnych, jednak niestety on leci sobie z wiatrem i tak samo jak znaleziono go w powietrzu w miastach, gdzie nie ma pól uprawnych. Skąd? Z powietrza. Wiatr zabiera i niesie ze sobą, kiedy po prostu rolnicy tego używają i tym pryskają, to się to po prostu rozprzestrzenia po całej planecie. Dodatkowo jeszcze się nie degraduje, czyli on się kumuluje cały czas w ziemi. I nawet po iluś tam latach, po 20-30 latach potrafiono go znaleźć niestety dalej w ziemi. Także jego ilość niestety, ale będzie się zwiększać coraz to bardziej. I trzeba po prostu pilnować tego, co pijemy i co jemy. Z jedzeniem na razie dużo nie zrobimy. Można sobie próbować ozonować i tak dalej, jednak wszystkiego na pewno nie wyciągniemy z tego. Z wodą już jest inaczej. Z wodą już mamy teraz jakieś rozwiązanie, gdzie naprawdę można z tego skorzystać. I tak jak pokazywałem, temperatury również ma, także zamiast czajnika można śmiało sobie taki filtr wstawić. Nie trzeba wtedy czajnika. Macie i ciepłą, i zimną wodę, jaką będziecie chcieli, taką będziecie mieli. Link do tego filtra macie w opisie tego filmu. Tam znajdziecie też i kod rabatowy, dzięki któremu będziecie mogli go taniej sobie zakupić. Naprawdę go Wam polecamy, ponieważ to jest jedyne takie urządzenie na rynku, które jest właśnie w takiej technologii opracowane i jest też właśnie przenośne i nie trzeba jakichś instalatorów, żeby Wam to instalowali, tylko kupujecie, stawiacie, używacie. Bo z innymi filtrami niestety są już troszeczkę inne bajki, musi przyjść instalator, musi to instalować, musi wiercić, dziury w zlewie, dodatkowy kranik, zabawy taka góra, a jest też i wiele minusów, o których Wam wcześniej mówiłem w tym filmie. Koniecznie go sobie zobaczcie, w opisie filmu macie go zalinkowany. Ja Wam życzę wszystkim miłego dzionka, wszystko macie w opisie, numer telefonu też. Tyle na dziś, trzymajcie się, hej!